Większość ludzi przeładowuje swój pistolet gdzieś tutaj. I wtedy zaczynają się problemy, bo albo strzelec straci kontakt wzrokowy z tym, co się dzieje z przodu, albo z bronią i zaczyna się zgadywanie. Dzisiaj pokażę Ci odpowiednią przestrzeń, w której powinieneś pracować ze swoją bronią, bo tego potrzebuje Twój mózg. Wiedza rodzi czujność, odwaga ucisza strach. Zaczynajmy. Zanim przejdziemy do omówienia materiału, chciałbym tylko zaznaczyć, że to jest replika. Sprawdzimy sobie dla zasady jej stan załadowania. Broń jest rozładowana, więc możemy zaczynać. Czym jest w ogóle przestrzeń robocza? Przestrzeń robocza to taka przestrzeń, w której strzelcy wykonują wszystkie czynności manualne na swojej broni, tak? Czyli wymianę magazynków, usuwanie zacięć itd., która znajduje się na wysokości naszych oczu 30-40 cm od naszej twarzy. Tutaj najostrzej widzimy naszą broń, możemy najłatwiej wykonać czynności manualne, mamy najlepszą świadomość nad bronią i droga ruchu jest najkrótsza. Każdy dla siebie tworzy tą przestrzeń roboczą w nieco inny sposób. Widziałem strzelców, którzy pracowali nad swoją bronią, trzymając ją gdzieś około tej odległości od twarzy. Mój były dowódca, który jest ze starej szkoły, uczył jeszcze mnie, że broń trzymamy bardzo, bardzo blisko twarzy w taki sposób, że okiem możemy spoglądać przez kabłąk, tak? Więc tych szkół jest bardzo wiele, ale w gruncie rzeczy zasada jest zawsze jedna, tak? Broń trzymamy na wysokości oczu, tak żebyśmy w wygodny sposób mogli manipulować tą bronią i aby to było dla nas świadome i aby droga ruchu była bardzo, bardzo krótka. Bardzo dużo osób popełnia błąd, karygodny błąd, że czynności manualne wykonują gdzieś na poziomie pasa, tak? Gdzieś tutaj. I wtedy zaczynają się duże problemy, bo podczas stresu nie jesteśmy wtedy w stanie widzieć tego, co się dzieje przed nami. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Mamy dwa różne rodzaje widzenia. Pierwsze to jest widzenie centralne i widzenie centralne ma zwężone pole. Pozwala nam ono dostrzegać przedmioty na pewnych odległościach bardzo ostro i włapać każdy szczegół. Drugie to widzenie peryferyjne, tak? I to widzenie peryferyjne pozwala nam dostrzec pewne przedmioty w polu peryferyjnym, ale nie jesteśmy w stanie widzieć tych przedmiotów ostro, tak? I to samo się tyczy też w górę, tak? W górę też widzimy peryferyjnie. Jeżeli ja teraz pistoletem sobie pójdę na wysokość pasa i zacznę tutaj wykonywać czynności manualne, to niestety stracę pistolet z mojego centralnego pola widzenia, wpadnie ono w pole peryferyjne i z tego pola peryferyjnego nie będę już mógł tak dobrze wykonywać czynności jak w tym polu widzenia centralnego. Dlatego tak ważne też jest dla nas strzelców, aby cały czas pracować tą bronią w przestrzeni roboczej. I teraz, moi drodzy, najważniejsza rzecz. W realnej sytuacji zagrożenia życia bądź w sytuacji stresowej mamy do czynienia z pojęciem, które nazywa się widzenie tunelowe. I na czym ono polega? Objawia się ono w taki sposób, że w widzeniu tunelowym kompletnie tracimy widzenie peryferyjne, tak? Czyli jesteśmy w stanie tylko dostrzegać obiekty w widzeniu centralnym, czyli te ostre. Ja sam doznałem raz tego widzenia tunelowego i powiem Wam szczerze, że to jest mega dziwna rzecz, bo faktycznie mózg nie jest w stanie dostarczyć nam informacji z widzenia peryferyjnego. I dlatego to jest takie ważne, jeżeli pracujemy z bronią, abyśmy pracowali tą bronią na wysokości oczu w przestrzeni roboczej, że jeżeli w sytuacji zagrożenia życia, w sytuacji stresowej, kiedy załącza nam się to widzenie tunelowe, wciąż byli w stanie pracować nad bronią i byli w stanie przetwarzać te dane, które się dzieją podczas pracy z tą bronią. I ja wiem, że w bardzo bliskim kontakcie z przeciwnikiem ta przestrzeń robocza może być dla nas niekorzystna, dlatego czasami jesteśmy zmuszeni tą bronią pracować w innej przestrzeni, gdzieś na dole, tak? Ale z reguły zawsze powinno się wychodzić z założenia, że jeżeli wykonujemy pewne czynności manualne na broni, to wykonujemy je w przestrzeni roboczej, bo jest ona dla nas najlepsza. W sytuacji zagrożenia życia ciało człowieka automatycznie chce się kurczyć, czyli ręce idą ku naszej twarzy, ponieważ chcemy chronić naszą twarz i szyję, zaczynamy ściągać barki do góry, zaczynamy przyjmować postawę embrionalną, tak, zmniejszamy się. I dlatego ta przestrzeń robocza tutaj w tym przypadku też może być dla nas pożyteczna, ponieważ nasze ręce automatycznie idą i tak ku naszej twarzy, tak? Czyli w sytuacji zagrożenia życia, w widzeniu tunelowym, kiedy automatycznie i tak chcemy się skurczyć,
dobrze jest tą bronią pracować tutaj w tej przestrzeni roboczej, ponieważ jest to naturalne, jest to automatyczne. I teraz chciałbym Wam, moi drodzy, pokazać, jak Wy sami możecie sobie wygodnie siedząc na fotelu albo kanapie pracować nad przestrzenią roboczą. Weźcie sobie swoją replikę ASG albo jakąś broń treningową, albo jeżeli macie ostry odpowiednik broni palnej, jeżeli oczywiście warunki na to pozwolą, usiądźcie sobie na fotelu i wykonujcie wszystkie czynności manualne na początku wolno, bo wszystko, co będziecie na początku robić wolno i dokładnie, będziecie później robili też szybko i dokładnie. Nie przyspieszajcie na siłę tego procesu, tak? I zaczynamy sobie pracować. Możemy zacząć od jednego ćwiczenia, które będzie polegać na przykład na wymianie magazynka, tak? Czyli wyprowadzamy broń do celu, wybierzcie sobie jakiś punkt w pokoju lub jakiś przedmiot, który będzie Waszym celem, oddajemy jeden strzał, wchodzimy do przestrzeni roboczej, zrzucamy magazynek, wrzucamy nowy magazynek, zrzucamy zamek, wyprowadzamy broń do celu, prezentujemy broń i oddajemy kolejny strzał, tak? I tak możemy ćwiczyć w dowoli. Kolejne ćwiczenie, jakie możecie wykonać, to usunięcie ciężkiej awarii pistoletu, którą nie możemy usunąć poprzez tap, rack, bang, czyli wyprowadzamy pistolet do celu, oddajemy strzał, mamy zacięcie, nie możemy tego usunąć przez tap, rack, bang, wchodzimy pistoletem do przestrzeni roboczej, zrzucamy zamek, usuwamy zacięcie, wkładamy pistolet, ładujemy, wyprowadzamy broń do celu i oddajemy kolejny strzał. Jeszcze jedno ćwiczenie, jakie możemy zrobić, albo dwa, to procedura rozładowania i załadowania broni. Zrobimy teraz procedurę rozładowania broni, czyli wchodzimy pistoletem do przestrzeni roboczej, zrzucamy magazynek, sprawdzamy komorę nabojową, gniazdo magazynka jest puste, broń jest rozładowana. To sama teraz procedura załadowania, wkładamy magazynek do gniazda magazynka, sprawdzamy komorę nabojową, jak nabój jest dosyłany do komory nabojowej. Nabój został dosłany do komory nabojowej odpowiednio. Możemy jeszcze teraz zrobić press check. Robimy press check, dobijamy i teraz mamy broń załadowaną. Wykonaliśmy to też z przestrzeni roboczej. Jak widzicie, w tej przestrzeni roboczej można zrobić bardzo dużo czynności manualnych, tak? Możecie również tą broń sobie przekosić w dłoni, aby spojrzeć na okno wyrzutnika łusek, tak? Jak widzicie, ta broń znajduje się na wysokości oczu, widzimy całą przestrzeń naszej broni i jeszcze jeden dodatek jest taki, że gniazdo magazynka pokazuje już praktycznie na nasze ładownice, więc droga podczas wymiany magazynka jest o wiele krótsza i o wiele łatwiejsza i bardziej instynktowna dla nas, niż jeżeli byśmy trzymali tą broń w innej pozycji. Dlatego ćwiczenie tej przestrzeni roboczej, tak, i praca nad tą przestrzenią roboczą i uczenie tych nawyków jest bardzo, bardzo przydatny dla nas i polecam każdemu wykonywać jak najwięcej treningów manualnych na sucho w domu, bo ćwiczymy tym właśnie naszą pamięć mięśniową, a ta pamięć mięśniowa w realnej sytuacji zagrożenia życia będzie ratować nam nasze życie. Przestrzeń robocza to nie jest jakaś efektowna sztuczka. Jest to naturalne i szybkie miejsce pracy z bronią. Jeśli materiał Ci się podobał, koniecznie zostaw suba, a jak nie oglądałeś mojego poprzedniego odcinka o zasadach BLOS, to zrób to teraz, nadrób. Dzięki za oglądanie i do następnego.